Cześć! Zrobimy sobie dzisiaj koronę z warkocza. Dostaję o nią ostatnio całkiem sporo pytań, więc oto i ona. Muszę Wam powiedzieć, że są różne sposoby na korony z warkocza. Tak naprawdę ile ludzi, tyle opcji. Każdy może mieć jakiś swój sposób, który u niego sprawdza się najlepiej. Ja pokażę Wam sposób, który działa u mnie. Bardzo go lubię z kilku względów, o których powiem podczas zaplatania korony. Także cieszcie ze mną, dajcie znać, jak Wam poszło i działamy. Zaczynamy od zrobienia przedziałka asymetrycznie z boku. Tutaj zrobiłam sobie przedziałek po lewej stronie i będę zaczynała pleść od tej strony. Będziemy się kierować w prawo. Wybieramy pasmo włosów tuż przy przedziałku. Dzielimy je na 3 części standardowo. To będzie taka najprostsza korona z warkocza, jaka może być, ale troszeczkę urozmaicona pewnym mykiem moim, który zaraz zobaczycie. Na razie wybieramy pasmo przy przedziałku, dzielimy na 3 i zaczynamy pleść klasyczny warkocz dobierany, czyli przekładamy skrajne pasma górą nad środkowym i dobieramy za każdym razem troszeczkę włosów. Przekładam skrajne pasemka, dobieram sobie, na razie dobieram normalnie z obu stron. I teraz tak, doszłam mniej więcej do wysokości skroni. W tym momencie zaczynam dobierać tylko do zewnętrznego pasemka, czyli do tych pasemek, które są bliżej twarzy. To pasemko, które jest z tyłu, przekładam bez dobierania. To pasemko, które jest bliżej twarzy, przekładam i dobieram. I dalej, to pasemko, które jest u góry, przekładam bez dobierania. I pasemko, które jest bliżej twarzy, przekładam i dobieram. Dlaczego tak robię? Dlatego, że dzięki temu unikamy płaskiego miejsca tutaj, na czubku głowy. Te włosy będą bardziej podniesione i ten przedziałek nie będzie mocno zaznaczony, czyli nie będzie nam się robiła na czubku taka łysinka od przedziałka, powiedzmy. Dlatego, że włosy nie będą mocno naciągnięte w tym miejscu. Będziemy je naciągać od spodu, a przez to, że nie dobieramy ich z góry, nie robimy sobie właśnie takiego plaskacza na czubku głowy. I dla mnie to jest fajniejszy sposób i poza tym jest prostszy, bo dobieramy tylko z jednej strony. Czyli z góry znowu nie dobieram, z dołu dobieram. I dalej, z góry nie dobieram, z dołu dobieram. Cały czas dobieram tylko dolne pasma, górne przekładam bez dobierania. Kiedy jesteśmy już na wysokości skroni, kierujemy sobie warkocz do góry, tak żeby móc zakończyć go nad czołem. Kiedy wszystkie włosy są już dobrane, zakończamy plotąc klasyczny warkocz aż po same końcówki. Nie przejmujcie się, jeśli podczas dobierania wychodzą takie krótsze pasemka, to zdarza się przy włosach cieniowanych. Na koniec będziemy je upinać wsówkami tak, żeby warkocz się przez to nie rozleciał. I teraz zobaczycie, dlaczego też fajniej jest zaplatać koronę w ten sposób, w który Wam pokazałam, czyli dobierając tylko z jednej strony. Teraz dzięki temu będzie nam o wiele łatwiej schować końcówkę warkocza. Wystarczy, że schowamy ją pod nasz zapleciony już warkocz, tak jakby do środka i w tym momencie znika nam całe łączenie. Nie widać, gdzie jest początek, gdzie jest koniec. Teraz wystarczy tylko utrwalić sobie ten warkocz wsówkami. Upinamy schowaną końcówkę.
I podpinamy sobie wszystkie te sterczące włoski. Przy okazji upinamy też warkocz na całej długości. Dobrze jest wpiąć kilka wsówek na całej długości warkocza naokoło, po to, żeby fryzura trzymała się jak najdłużej. Zobaczcie, że włosy na czubku możemy sobie trochę nawet porozciągać, po to, żeby tutaj nie było takiego płaskiego obszaru, tylko żeby one były podniesione ładnie. I na koniec możemy sobie porozciągać pasma warkocza, żeby dodać mu objętości i takiej lekkości. Ok, nasza korona z warkocza gotowa. Jak widzicie, poszło całkiem łatwo. Jestem ciekawa, jak pójdzie Wam, więc koniecznie napiszcie mi w komentarzach. A w przyszłości na pewno zrobię jeszcze kolejne tutoriale do tej fryzury, żeby pokazać Wam inne alternatywne sposoby. No i tyle. Widzimy się w następnym tutorialu. Pa!